Cześć widzowie! Niedawno wróciłem z południa Polski, gdzie robiłem szlaki Velo Dunajec oraz szlak Orlich Gniazd. Szczególnie ten drugi dał mi dobry trening, nogi dobrze zrobione. No a teraz kwestia utrzymania efektów, no i progres. W związku z tym mam dla Was kolejny materiał o rowerach stacjonarnych Cycle. Mamy piękną wiosnę, przedsmak lata, długie dni. Komu więc by się chciało jeździć na rowerze stacjonarnym? Sam zdecydowanie jestem zwolennikiem jazdy na zewnątrz. Nic nie zastąpi wspaniałej wycieczki rowerowej. Ale jak wiecie, od ponad pół roku korzystam z Z-Bike'a jako uzupełnienie swoich aktywności. Ciężko to nazwać treningami, aczkolwiek no teraz po wyjeździe w góry myślę, że mogę to traktować trochę jako trening, bo jeżdżę na nieco większym obciążeniu, aby utrzymać efekty rozruszania mięśni, jakie dały mi górskie szlaki. No i dziś chciałbym opowiedzieć Wam, dlaczego w mojej opinii ten sprzęt świetnie sprawdza się nawet w środku letniego sezonu, a przy okazji na Cycle EU w lipcu jest letnia wyprzedaż, więc jeśli ktoś z Was rozważa zakup takiego roweru, to dobry moment, żeby się tym zainteresować. Więcej szczegółów opowiem Wam pod koniec filmu. Dlaczego w ogóle ktokolwiek miałby korzystać z takiego sprzętu latem? Największą zaletą nie jest ani technologia, ani aplikacje. Największą zaletą jest oszczędność czasu. Wyobraź sobie typowy dzień. Godzina 17, kończysz pracę. Masz godzinę wolnego czasu między swoim życiem zawodowym a prywatnym i chciałbyś pojechać na tradycyjny trening. Trzeba przygotować rower, przebrać się, dojechać w odpowiednie miejsce, a później wrócić do domu. Nagle z jednej godziny robią się co najmniej 3, a tutaj wracasz do domu, przebierasz się i po kilku minutach już jedziesz. Masz dokładnie godzinę treningu i po zakończeniu jesteś już w domu. Myślę, że dla osób, które mają rodzinę, obowiązki i mniej czasu niż kiedyś, to ogromna zaleta. Po pół roku użytkowania z rzeczy, które dla mnie mają znaczenie w przypadku tego roweru, które mogę Wam polecić, zarekomendować albo wskazać jako istotne dla mnie, to niezwykle cicha praca napędu. Można trenować wcześnie rano, można trenować późnym wieczorem, oglądać film, słuchać podcastu, rozmawiać z domownikami. Jeśli mieszkacie w bloku, to również sąsiedzi to docenią, bo niektóre trenażery potrafią być hałaśliwe, a tutaj bardziej słychać szelest moich ubrań niż jakiekolwiek dźwięki wydobywające się z suportu czy też koła zamachowego. W przypadku tego typu rowerów stacjonarnych też niezwykle ważne jest, jak zachowują się podczas jazdy. Większość konstrukcji sprawia wrażenie sztucznych warunków. W przypadku Z-Bike'a producent postawił na możliwie naturalne odczucia z jazdy. Tutaj opór sterowany aplikacją bądź też manualnie daje Wam rzeczywiście poczucie, że jeśli jedziecie pod górkę, jest to bardzo zbliżone do naturalnego podjeżdżania. Oczywiście nie zastąpi to prawdziwej szosy czy leśnej ścieżki, ale rytm pedałowania, reakcja na zmianę tempa i praca oporu są bardzo zbliżone do tego, co znamy z normalnej jazdy na zewnątrz. Tutaj też ważna uwaga, Z-Bike 2.0 to jest tak zwane ostre koło, czyli nie ma tutaj wolnobiegu. Jeżeli chcemy przestać pedałować, no to musimy skorzystać z hamulca, ponieważ pedały obracają się cały czas. Jak wiecie z moich poprzednich filmów, dla mnie bardzo dużą zaletą jest kompatybilność z różnymi apkami sportowymi. Przetestowałem Swifta, Rouvy, Kinomap. Jeszcze mamy Trainer Road i MyWhoosh. Tych dwóch nie testowałem, więc się nie wypowiem. Dla mnie zdecydowanie najfajniejszy jest Kinomap. Jest dla mnie mniej treningowy, a bardziej turystyczny i to bardziej pasuje do mojego profilu, pod który jeżdżę, bo nie robię treningów, nie ścigam się, tylko bardziej stawiam na długodystansową jazdę z podziwianiem widoków. Także każda z tych aplikacji oferuje troszkę inne podejście do trenowania. Jedni lubią rywalizację online, inni realistyczne trasy,
a jeszcze inni skupiają się na konkretnych planach treningowych. Także możecie sobie wybrać dowolną platformę z tych, które wymieniłem i trenować w zależności od tego, co potrzebujecie. Taki rower to nie tylko aplikacje treningowe, to również inne aplikacje, na przykład streamingowe, bo na rowerze świetnie spędza się czas oglądając YouTube'a, można oglądać Netflixa, HBO czy co tam subskrybujecie. Ja zwykle na rowerze oglądam YouTube'a, nadrabiam zaległości, sprawdzam nowości. Świetnie sprawdzają się godzinne filmy, bo wtedy dokładnie wiesz, ile będzie trwał Twój trening. Oglądając film, nawet nie wiem, kiedy zleci trening, więc mamy przyjemne z pożytecznym. Czasem też słucham podcastów, ale z uwagi na to, że mogę sobie tutaj zamontować telefon albo tablet, to zwykle lubię coś oglądać. Jeśli z roweru korzysta kilku użytkowników o różnym wzroście, budowie ciała, tak naprawdę mamy do dyspozycji bardzo szeroki zakres regulacji, jeśli chodzi o wysokość kierownicy, wysokość siodełka, odległość kierownicy od siodełka. Tutaj możemy sobie to dokładnie ustawić pod siebie, zrobić tak zwany fitting. W komplecie są również pedały z opcją platforma, a z drugiej strony SPD. Zdecydowanie przy ostrym kole polecam jeździć w SPD. Dużo lepiej się pedałuje i nie mamy takiego ryzyka, że noga nam się zsunie, a obracający pedał uderzy nas w nogę. Jeśli jesteście fanami mierzenia parametrów życiowych, treningowych i tego typu rzeczy, korzystacie ze sportowych zegarków, na przykład z Garmina, z licznika Garmina, z Wahoo. Z-Bike obsługuje Bluetooth, jak i ANT+, dzięki czemu łączy się z tymi urządzeniami bezprzewodowo. Możecie spokojnie zintegrować sobie Z-Bike'a ze swoim licznikiem, z Garminem albo z Wahoo i rejestrować parametry jazdy bezpośrednio na Waszym urządzeniu. Dodatkowo możecie skorzystać z różnego rodzaju pulsometrów. Ja akurat mam pulsometr od Cycle, który też łączy się z moim licznikiem, łączy się z rowerem. Z Garminem nie testowałem, ale z Wahoo łączy się szybko i bezproblemowo. Także możecie monitorować progres swojego treningu w aplikacji albo na liczniku, w zależności od tego, co potrzebujecie. Opcji jest mnóstwo. Z takich rzeczy mało użytkowych, ale cieszących oko, no muszę powiedzieć, że ten rower po prostu dobrze wygląda. Czy stoi w sypialni, czy w salonie, dobrze się prezentuje i nawet jeśli go nie używacie, może stać się ekskluzywnym wieszakiem na ubrania, bo tak niestety kończy duża część rowerków treningowych, ale na pewno nie będziecie się go wstydzić. Prezentuje się nowocześnie i estetycznie, więc nie sprawia wrażenia urządzenia, które trzeba ukrywać przed gośćmi. Czy byłbym w stanie jeździć tylko na takim rowerze i zastąpić nim wycieczki rowerowe? Na pewno nie. Ja nadal najbardziej lubię jazdę na świeżym powietrzu, ale są dni, kiedy pogoda nie dopisuje albo po prostu nie mamy czasu, a chcemy zrobić konkretny trening dla utrzymania formy i możemy to zrobić bez wychodzenia z domu w możliwie krótkim czasie i właśnie wtedy taki sprzęt pokazuje nam swoje największe zalety. Jeśli ktokolwiek z Was zastanawia się cały czas nad wyborem roweru stacjonarnego albo rozważa zakup go na koniec roku, to musicie wiedzieć, że teraz będzie dobra okazja, żeby kupić Z-Bike'a trochę taniej. Na stronie cycle.eu w lipcu trwa letnia wyprzedaż. Oznacza to niższe ceny na wybrane produkty. Pamiętajcie, że z moim kodem RWMZYCLE możecie kupić ten rower jeszcze taniej. Niższe ceny obowiązują nie tylko na rowery, są to również niższe ceny na akcesoria. Mój kod działa na wszystko. Tak więc jeśli rozważacie zakup roweru, ale macie jeszcze jakieś wątpliwości, zostawcie swoje pytania w komentarzu, postaram się coś doradzić. A jeśli już korzystacie z rowerów stacjonarnych albo takich platform jak Swift czy Ruvi, koniecznie napiszcie w komentarzu, jak wyglądają Wasze doświadczenia i czy jesteście zadowoleni z rowerów, które użytkujecie,
a jeśli nie, to co najbardziej Wam przeszkadza lub co byście chcieli zmienić. Dziś taki odcinek stacjonarny. Ja wracam jeszcze do treningu, odpalam sobie za chwilę nowości na YouTubie, bo to jest dla mnie najlepsza okazja, żeby nadgonić to, czego jeszcze nie widziałem. To wszystko na dziś. Jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach, a być może na szlaku. Cześć!